Dzień dobry, dzisiaj kilka rzeczy, które chciałbym Wam pokazać i sprzęty, którymi się ogolę w najbliższym czasie. Nie będą to wszystkie brzytwy, ponieważ te brzytwy przyszły do mnie od kolegi do naostrzenia, do wyprostowania grzbietu, bo krawędź śnąca, na przykład w tej grzbiet był, z jednej strony był bardziej wypukły, musiałem to skorygować, żeby krawędź śnąca była zbliżona do prawidłowej. Teraz brzytwa została przeze mnie właśnie wyprostowana fabrycznie, nowa brzytwa z niewielką wadą, która nie ma wpływu na jakość golenia. Miałem kiedyś taką brzytwę. Jeszcze zanim założyłem swój kanał, goliłem się nią kilka lat. To jest taka bliźniacza brzytwa Boker 14, bardzo ładna swoją drogą, bardzo ładne okładki. Wyprostowałem grzbiet, naostrzyłem. Brzytwa jest przygotowana dla kolegi, że może się nią golić. Tnie w każdym miejscu. Krawędź tnąca wchodzi lekko w piankę. To jest taki sam miarodajny test z pianką jak test włosa. Również ta została przeze mnie wyprostowana krawędź tnąca z jednej, z drugiej strony. Ładna brzytwa. Także wkrótce wróci do kolegi. A jeszcze zanim wyślę te brzytwy ponownie do kolegi, zanim oddam, to golę się jedną z nich, ale o tym powiem na końcu tego krótkiego filmu. Od kolejnego kolegi przyszły do mnie kamisori, taka zabytkowa kamisori. Tak wyglądająca, oryginalna owijka. Tutaj ona już jest bardzo, bardzo wiekowa. Myślę, że ona ma gdzieś ponad 50 lat. Strona omote już jest tak starta, że z trudem udało mi się tą krawędź tnącą tutaj jakby uzyskać z tej strony. Jakkolwiek kamisori goli, krawędź tnąca jest ostra na całej długości. Również gdybyśmy chcieli to sprawdzić, wchodzi w piankę na całej długości krawędzi tnącej. Krawędź tnąca wchodzi w piankę. Równie dobrze tnie włos. Piękna kamisori, mocno już sfatygowana, ale do nauki golenia jak najbardziej. Kolega chce się nauczyć golić kamisori. Może trochę miał wpływ na to mój kanał. Tu kamisori kolejna, również dla tego samego kolegi. Ta już jest w stanie doskonałym. Ona była bez owinięcia, była sama stal. Ja zrobiłem owinięcie z rattamu 1,5 mm, tak wygląda. Została naostrzona. Tutaj już ostrość jest rewelacyjna na całej długości. Piękna kamisori o średniej wielkości. Przepiękna jest, mi się bardzo podoba. Krawędź tnąca jest równiutka z tej strony. Tutaj również widać, że od strony omote tutaj jest jeszcze cylinder, także posłuży jeszcze na pewno przez całe życie kolegi. Owinięcie rattamem. Rattam jest zabezpieczony olejem lnianym. Olej lniany zabezpiecza włókno, to organiczne włókno, i zabezpiecza także stal. Po polimeryzacji, po tygodniu czasu, zanim przestanie być lekko jeszcze śliski, olej spolimeryzuje, stworzy trwałą powłokę, tak jak lakier, która będzie trwale zabezpieczać przed wodą i przed gniciem, przed psuciem się rattamu. Taka kamisori. Kolejny kolega przysłał mi również, oprócz mydeł, które Wam zaprezentuję wkrótce na kanale, także kamisori. To jest kamisori Henkotsu. Również ją doostrzyłem. Krawędź tnąca ostra wchodzi z każdej strony w piankę. Piękna kamisori. Również już trochę sfatygowana, ale widać, że jeszcze tu od strony omote, jeszcze ten cylinder jeszcze jakoś funkcjonuje. Krawędź tnąca jest widocznie odcięta od reszty płaszczyzny kamisori. Kamisori z oryginalnym, jeszcze spójrzcie, z oryginalną gumką. Ogolę się na kanale 2 sprzętami, które tutaj są od kolegów, a będzie to
będzie to ta brzytwa. Ta brzytwa przyszła do mnie w fatalnym stanie. Okładki były już tak zmatowiałe, że po prostu z upływem czasu był utleniona warstwa tego celiduru z jednej, z drugiej strony. Ja doprowadziłem je do takiego stanu. One były matowe, takie jak to podłoże tutaj pod tymi brzytwami, a teraz wygląda to tak. Okładki zostały doprowadzone do porządku, również blank. Tutaj krawędź tnąca w tej brzytwie była całkowicie zniszczona i była pokryta z jednej i z drugiej strony czarnymi wżerami. Również ta powierzchnia jakby od czoła krawędzi tnącej to była jedna wielka nierówność, jakby ktoś skrobał właśnie tą krawędzią tnącą. Ja musiałem to skorygować i teraz krawędź tnąca również tnie po całej długości. Wchodzi, popatrzcie, pięknie. Bardzo twarda stal. Godzinę czasu zajęło mi doprowadzenie tej brzytwy do takiego stanu, ponieważ mocno była zdewastowana i no tutaj ciężko mi było, bo to jest silver steel, to jest srebrzanka, naprawdę jest bardzo, bardzo twarda. Godzinę czasu pracy na kamieniach, ale udało mi się doprowadzić do stanu takiego, że kolega jak wróci, będzie mógł się komfortowo golić, uczy się golić brzytwą, bądź będzie się uczył. Kolega Robert, tak wygląda jego brzytwa. Pamięta jak wyglądała, a teraz może sobie popatrzeć na nią, jak wygląda teraz. Odkładam i ostatnią brzytwę, którą chcę Wam zaprezentować, to jest brzytwa Henkels. Dla mnie to jest, proszę Państwa, dzieło sztuki. To jest 7/8, duże 7/8, bądź nawet calowa. Musiałbym dokładnie zmierzyć. Podobnie jak w przypadku tej brzytwy, tutaj już były mocno też sfatygowane okładki. Okładki były mocno porysowane, teraz są takie, tak wyglądają. Przepiękna brzytwa, po prostu jest przepiękna. Ja w swoim życiu przez moje ręce przeszło bardzo dużo tego sprzętu, ale rzadko się zdarza sprzęt w takiej jakości jak to. Na filmie zaprezentuję Wam, nie wiem czy odbije się dobrze w obiektywie, krawędź tnąca. Może tak jak będę poruszał, zobaczycie, jest idealna od początku do końca. Pięknie zrobiona pięta. Tutaj jest takie zaoblenie na czole. Zobaczcie, to jest po prostu klasa. Pięknie polerowana szyjka. Tutaj stabilizatory. Jeden i drugi są pięknie symetryczne względem siebie. Gdybyśmy tak popatrzyli, to jeden i drugi stabilizator jest dokładnie naprzeciwko siebie, co nie jest normą we współczesnych brzytwach. Przepiękna brzytwa, kochani. Takie czoło, tak wyglądająca. 7/8 nawet do calowej. Masywny ogon. Tak wyglądająca. Naostrzyłem ją, a dzwoni przepięknie. To jest świetna stal. Stal właśnie też to jest srebrzanka. Silver Steel również. Piękne drążenie, równiutkie cylindry z jednej i z drugiej strony. Takim sprzętem się ogolę dla Was. Będzie kilka goleń brzytwą zachodnią. No więc dodatkowo była jeszcze ostrzona przeze mnie, tak samo jak wszystkie te brzytwy. Patrzcie. Słyszycie jak dzwoni? Krawędź tnąca, znaczy jak dzwoni w ogóle ta stal. O tej brzytwie więcej na filmie. Tymczasem to taka krótka zapowiedź. Nie wszystkie filmy są o goleniu, ale też może być film o tym, co tego golenia dotyczy. Taki sprzęt tą brzytwą i tą się ogolę, a reszta brzytew kamisorii jadą wkrótce do osoby, która mi te brzytwy zleciły do ostrzenia i do renowacji. Tymczasem do zobaczenia wkrótce na kanale. Dzięki za subskrypcję
i że odwiedzacie mnie i komentujecie. Cześć!